But then I suddenly remembered. There is a piece of reef in my fucking home. Dobra, szybkie nagranko. Akryl. W całości. Ile osób w Polsce dodaje filmik z unboxingu akrylu na YouTube? Się okaże, że wszystko złe. Zaraz się okaże, że wszystko złe. I wszyscy ci od szkła będą się cieszyć mi w twarz. A cholerę ci ten akryl. Najważniejsze krawędzie. No, powiem wam, że jedna tutaj jest uszczerbana lekko, ale bez tragedii. Pozostałe wszystkie są spoko. Tak na pierwszy rzut oka, na szybko. Wygląda, że jest ok, no ale te krawędzie sobie możemy wyrównać. Więc te części, które mnie najbardziej przerażały, chyba są git. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda, takie grube. Chyba jest ok. Do drugiej paczki. Dobra. To jest raz i dwa. Tutaj, co ciekawe, jest dużo więcej elementów, ale dużo cieńszych. Jest lżejsza ta część. Jak to wyszło? Musimy tę folię zdjąć, bo tak to nie widzę. To są pewnie elementy do sampa. Nimi aż się tak nie przejmuję. Ale i tak wyglądają spoko. Takie niebieskawe. To folia taka? No tak, folia jest taka niebieskawa. Ale też kolor mi tu jakby w ogóle nie przeszkadza. Krawędzi muszę powiedzieć, że spoko. Jeśli nie będę musiał docinać, to tylko mi zostało szlifowanie tych krawędzi. Mega fajnie. Naprawdę bez żadnych głębokich zacięć. Przynajmniej na razie. Tu jest trochę uszczerbek, ale znowu kolejny raz mówię, ten akurat element mi aż tak bardzo nie przeszkadza. Go sobie doszlifujemy. Przegródki w sampie to jest ok. Tutaj kontrola jakości nie jest aż tak potrzebna. To są ściany sampa w porządku. To jest ta tylna ściana w ogóle tego. Nie. Będą pionowe ściany komina. Tu wszystko jest w porządku. Mamy dalej elementy do sampa. To też do sampa. No, coś tu jest przerysowane. Ale to jest chyba tylko folia. Dobra. No i moi drodzy, tak. To jest tylna ściana komina spływowego. Tylna ściana akwarium. Są bardzo istotne elementy, którymi się akurat w miarę postarali. No i to jest przód. I tutaj jest problem, kurde. Tutaj jest uszczerbiona krawędź dość konkretnie. Więc ja sobie to jeszcze pomierzę. Zobaczę, czy mam jakiś zapas materiału, żeby to najwyżej ściąć, ale jeśli nie, no to będziemy musieli reklamować ten kawałek. Zdecydowanie. Dobra, to garść informacji dla Was, gdzie jesteśmy i co się teraz dzieje i tak dalej i czemu tak. Więc tak, no ja sobie tam pomierzyłem te elementy akrylowe, co przyszły i te wszystkie małe są fajnie pocięte.
natomiast te duże, te kluczowe, pół metra na metr, one nie zachowują dokładnie wymiarów, nie są te boki do siebie równoległe, no i nie są przez to, po prostu nie zachowują kątów prostych, więc musimy to obrobić. No i też nie zrobię tego na swojej małej pile stołowej, więc pożyczam sobie pilarkę taką z prowadnicą, więc będę to wyrównywał wtedy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, iż uznałem, że potrzebuję czegoś takiego. To są takie przymiary liniowe, które już dawno sobie chciałem kupić. No ale teraz się nadarzyła okazja. Tak sobie mierzę te różne elementy i widzę po prostu, że nie mierzę tego tak dokładnie, a naprawdę przy tych docinaniach, doszlifowaniach i tak dalej, to nawet jakieś ułamki milimetra mi są potrzebne, żeby te pomiary były jak najbardziej dokładne, więc kombinowałem sobie taki 1,5 metrowy i 60 centymetrowy. No i z paczką przyszedł też fajny kawałek MDF-u. Do czegoś wykorzystam. Dobra, co dalej? Jest taki problem, który niestety zauważyłem już przy poprzednim klejeniu. Teraz wam pokażę. Mówię o klejeniu tego. Tutaj to jest fajnie sklejone. Tutaj jest wszystko ok, ale w środku nie jest idealnie. To poniekąd też wynika z tego, że nie doszlifowałem tego, ale też z tego, że nie byłem w stanie ustabilizować idealnie tych elementów. Szybko ustabilizować w trakcie klejenia. Tutaj skleiłem sobie pierwszą ścianę sampa. Ona już jest zaklejona. I ten spaw nie wygląda idealnie. Wiecie, to jest sklejone tak dość konkretnie. To mi raczej nie puści. Jeszcze to może wzmocnię potem w rogach po prostu zwykłym klejem akrylowym, cyjanoakrylowym. Natomiast o co chodzi? Znowu ten sam problem, że kiedy chciałem złapać to klamrami, po prostu mi się to zaczęło ślizgać, tańczyć. Kiedy klamry zaczynałem dociskać, okazało się, że te klamry mi ciągną w różne strony te elementy. I te elementy przez to kompletnie nie dociskają się pod kątem 90 stopni. Ostatecznie udało mi się to ustabilizować i skleić. Ale właśnie, co w związku z tym? Już wam pokazuję. Tam rzeczy, która mi się do tego bardziej nada i zdecydowałem się na takie zaciski. To się nazywa bodajże, jak to się nazywa? Zacisk kątowy stolarski. I analizując tą całą sytuację, uważam, że będzie to idealne do moich potrzeb. Dlaczego? Dlatego, że problem jest tego typu, że kiedy chcecie docisnąć taki element, to nie jest tak jak tutaj, że kleicie i dociskacie i tyle. To macie ten wieloetapowy proces z tym rozpuszczalnikiem Weldon 4, który spawa te elementy. Musicie tam coś wsunąć pomiędzy te elementy, wcisnąć klej, odczekać chwilę i potem macie trochę wyścig z czasem, no bo wtedy wyciągacie te dystanse, to spada i zaczyna wam jeździć i się ślizgać. I chcecie to szybko ustabilizować pod kątem prostym po prostu, nie? No i te klamry, które ja mam, które wam potem pokażę, nie nadają się idealnie do tego. Więc czekam teraz właśnie na te zaciski stolarskie, żeby mi przyszły. No i co? I będziemy dalej działać. Dzisiaj wieczór. Dzisiaj jest, który tam jest? 27 styczeń. Odbieram właśnie sprzęt do cięcia. Tą pilarkę z prowadnicą. Co? I dzisiaj wieczór, pewnie jutro, cały dzień będę docinał te elementy, te duże. No i, że tak powiem, ustalę ich docelowe wymiary, bo tam było 1,50 m do mniej więcej ten podstawa i ściany boczne te długie. No ale już wiem, że to nie będą te wymiary docelowe. Tak jak wspominałem, ta moja pilarka stołowa jest po prostu za mała i te stoły, które też dorabiałem na poprzednim odcinku, które wam pokazywałem, po prostu jak ta płyta się na nich oprze, to wszystko tańczy, przesuwa, nie jestem w stanie w ogóle tego przeprowadzić przez ostrze na stole. Robiłem po prostu przymiarki do tego i po prostu nie ma to najmniejszego sensu.
No ale z tą pilarką myślę, że sobie się uda. Dotnę to tak, żeby kąty były wyprowadzone. Ustalimy ostateczny wymiar. Tam pewnie będę musiał ściągnąć z milimetr 2 z każdej strony, żeby te prostokąty uzyskać. No i liczę po cichu na to, że pod koniec tygodnia albo w przyszłym tygodniu będziemy się już skupiać tylko na szlifowaniu i klejeniu zbiornika docelowego. Więc tak to wygląda. Zapraszam do dalszego oglądania. Dobra, spróbuję Wam uzmysłowić, jak sprawy się mają odnośnie tego, co mówiłem. I Wam wytłumaczę może na początek, dlaczego te zaciski, one nie są zbyt dobre. Po pierwsze, chyba, i to jest w zasadzie najważniejszy powód, jest taki, że te zaciski, one są przystosowane do takiego ułożenia materiałów, żeby te materiały leżały na nich tak. Czyli od góry wchodziły tu i wtedy one są tutaj też swoją wagą, się opierają tutaj w tych miejscach, ładnie tutaj wszystko się luniuje. Możecie w ogóle przykręcić jakoś nawet i jak macie 4 takie rzeczy, możecie na las jakąś, nie wiem, sześcienną czy prostopadłościenną bryłę skleić i zacisnąć. No ale właśnie, tam jest ważny ten szybki czas schnięcia, musicie dostosowywać te rzeczy i tak dalej. I kiedy coś przesuniecie i ta płyta Wam się nie dociśnie tutaj do tego miejsca, tutaj w środku, to i zaczynacie skręcać to tak naprawdę rozciągacie to albo ściskacie, nie łapiecie w ogóle tego kąta 90 stopni. A ja to montowałem w ten sposób, jak tutaj było akwarium, ściana pionowa, płaska, to musi być w ten sposób, nie? Żeby to miało sens. Nie chcę mi się dalej tłumaczyć Wam tego. Myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi. W każdym razie to się nie nadaje i będą do tego takie elementy, jak tam pokazywałem Wam przed chwilą na filmie. To, co zamówiłem na Allegro. Ok, ale jedźmy dalej. Możemy sobie zrobić prepping. Prepping tutaj jest najważniejszy. Weźmiemy sobie na tapet te duże płyty, które mamy i je podocinam. Więc teraz tak, zrobimy sobie mały prepping. Pomierzymy sobie te wszystkie płyty, te 50×100, dokładnie zmierzymy, opiszemy, zmierzymy przekątne też. No i Wam pokażę, jak to wygląda. Teraz sobie to zobaczcie w przyspieszonym tempie, a ja działam. Dobra, zrobiliśmy sobie pomiary 1, 2, 3, 4, 5, czyli tych kluczowych elementów. I wiecie co? Wygląda na to, że nie są aż tak złe, jak mi się wydawało, ale jeśli chodzi o prostokątność w tym sensie. Natomiast tam jedna z tych ścian, o ta konkretnie, która jest przodem przeźroczystym, to jest tył czarny, czyli to, co tutaj widzicie, to jest właśnie
tylna ściana, która będzie sąsiadować z koszem spływowym, ale ta ściana, tutaj jest spód, czyli z tej strony, tutaj ta krawędź, tutaj na tym narożniku jest duże uszczerbienie. No i wyliczyłem sobie, że jak zdejmę 2 mm z wysokości, to wyprowadzę to. Ale to jest element w takim razie, który nam wyznaczy wysokość akwarium docelową, bo będę musiał zebrać 2 mm, czyli tutaj będzie 47,9, będzie 47,9 i tutaj wszystkie te płyty muszą mieć potem 47,9 łącznie z tą czarną. Więc tak czy siak potrzebuję tej pilarki, żeby to podocinać ładnie. Te akurat elementy, ten i ten, dotnę sobie na pile swojej, bo one już nie są aż tak duże, żebym tego nie zrobił. Natomiast no, przydały się bardzo te liniały, właśnie te, które sobie zamówiłem. Pomierzyłem sobie przekątne nimi, bardzo fajnie się nimi mierzy, bardzo przydatne to jest. Kawałek blachy, a Mega mi tutaj pomógł to wyjaśnić wszystko. Więc co, czekamy na pilarkę, dokończymy to, zaczniemy szlifować krawędzie, cały czas będziemy pomiary robić, czy się nam wszystko nie zmienia, ale właśnie tak podsumowując, wysokość akwarium to będzie 15 mm, to jest grubość podstawy, plus to, czyli 46 cm i 9, 46, 9, nie, źle mówię, czemu mnie nie poprawiacie, tutaj to jest wysokość, czyli będzie, powinno mieć wszystko około 47 i 9, 47 i 9 to jest nasza docelowa długość akwarium, wysokość, przepraszam. Natomiast jeśli chodzi o długość, to tutaj wyznaczać nam będzie to nasza podstawa, która sobie zmierzyłem i która ma 99,85. Czyli brakuje jej jakieś 1,5 mm do pełnego metra. No i jak sobie zobaczycie, to większość z tych elementów mniej więcej takie długości już ma. Tutaj zapomniałem chyba zmierzyć, ale to sobie oczywiście domierzę. Ale właśnie jeśli chodzi o samą długość, to ta troszeczkę wystaje i nawet to jest dobrze, bo będziemy mieli pewne pole manewru. Natomiast planuję to co do 0,5 mm wszystko wyciąć, podocinać, więc ta spodnia część akwarium dotnę do 99,8. Upewnię się, że wszystkie te płyty mają 99,8. Wytypuję spody. Spody wytypuję po tym po prostu, która ma najbardziej idealne cięcie, bo im bardziej idealne cięcie, tym mniejsze ryzyko, że coś nam tutaj, jakieś bąbelki wejdą do spoiny. Więc tak się sprawy mają. To może sobie przytniemy teraz te płyty przednią i tylną, żeby już chociaż tutaj pójść do przodu z tym, nie?